W czasach pandemii wiele miejsc turystycznych odczuło skutki wirusa. A jak obecnie wygląda jedno z najbardziej popularnych miejsc turystycznych na świecie? Mam na imię Rafał i zapraszam Was do Wenecji, abyśmy razem wspólnie mogli zobaczyć, jakie skutki wywołała pandemia. W mojej opinii skutki pandemii są bardzo mocno widoczne właśnie w takich miejscach jak tutaj. Jesteśmy na moście Rialto. Jeszcze kilka lat temu w tym miejscu o tej godzinie, mamy godzinę 13 i środek sezonu, to jest koniec lipca, w tym miejscu nie dałbym rady przejść tak swobodnie jak obecnie. Skutki COVID-u dosyć wyraźnie widać również tutaj za mną, na Grande Canale. W lipcu kilka lat temu ruch tutaj był jak na niemieckiej autobanie, a dzisiaj ruch gondol i stateczków można policzyć na palcach jednej ręki. Oczywiście nie jest to tak, że Wenecja jest miastem wymarłym, bo wystarczy zajrzeć na plac Świętego Marka, aby przekonać się, że ludzi jest tam całkiem sporo. Nawet przyglądając się kolejce, która prowadzi do Bazyliki Świętego Marka, można zauważyć, że swoje jednak tam trzeba odstać. Porównując jednak to, co jest obecnie z tym, co było kiedyś, ja widzę zdecydowaną różnicę. Ludzi jest o wiele mniej. Wycieczkę kończymy na wyspie Murano, gdzie również tutaj widać zmniejszony ruch turystyczny. Rok 2021 i tak jest nieco lepszym rokiem niż rok poprzedni, bo z dobrych źródeł wiem, że w poprzednim roku tutaj było o 50% mniej turystów. Plusem całej tej sytuacji jest jedna rzecz. To, że jak przyjedziecie tutaj, to w miarę spokojnie i bez dzikich tłumów zobaczycie i zwiedzicie to piękne miasto. Więc jeżeli chcecie się tutaj wybrać, to mam wrażenie, że to są ostatnie momenty do tego, żeby w miarę spokojnie zobaczyć Wenecję, wtedy, gdy jeszcze nie jest ona tak mocno zadeptana. Aha, jedna ważna rzecz. Wcześniej byliśmy w Wenecji, płynęliśmy Grande Canale, teraz jesteśmy na Murano. Te rzeczy można ogarnąć i przepłynąć pomiędzy tymi wyspami w miarę prosto, gdy kupicie jeden z biletów sieci ACTV. To jest bilet jednodniowy. Jak to zrobić? Gdzie to kupić? Opowiedziałem dosyć dokładnie i prosto w szczegółach z filmu z Punta Sabbioni, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to idźcie do tego filmu. Na koniec jeszcze mam jedną do Was prośbę. Ja obecnie jestem w trakcie urlopu. Moja żona z dziećmi wypoczywa na plaży, a ja tutaj pływam po Wenecji po to, aby nagrać dla Was jakiś dobry materiał. Więc będę bardzo wdzięczny za każde subskrypcje, bo to trochę prymitywny, ale jednak jest jakiś tam sposób widoczny, aby docenić moją pracę. Także jeżeli komuś pomogłem, to proszę też polecicie ten film każdemu. Zapraszam Was do Wenecji. Jest naprawdę przepięknie tutaj, jeszcze tym bardziej w tych trudnych czasach pandemicznych, ale to właśnie obecnie będziecie mogli w miarę fajnie i szybko, bez dzikich tłumów, jeszcze raz powtarzając się, zwiedzić tą Wenecję. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do widzenia.